Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek i prowadzę spotkania do konkursu filmów krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni. A dzisiaj spotykamy się z Martyną Majewską i porozmawiamy o filmie Maria nie żyje. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, moja kochana, bardzo się... Dzień dobry, cześć. To jest ten rodzaj Q&A, że ja się witam z gośćmi słowami dzień dobry, moja kochana, ale tak się akurat składa, że miałyśmy okazję się poznać wcześniej. Bardzo się cieszę i gratuluję, że jesteś ze swoim filmem w tym konkursie. I chciałabym Cię zapytać, bo czas mamy oczywiście określony na te nasze rozmowy, tak szybciutko już zaczynamy, że tak powiem, od pytania. Weronika Murek i jej opowiadanie to jest coś, co musiało Cię w jakiś sposób zainspirować i złapać, żebyś postanowiła właśnie na podstawie tego tekstu stworzyć swój film, bo nie jesteś w tym wypadku reżyserką, która również napisała to, co reżyseruje, a to się jednak w ostatnich latach, przynajmniej w kinie krótkometrażowym, rzadko zdarza. Więc opowiedz mi o tym, co się wydarzyło, kiedy czytałaś ten właśnie tekst. No, nie ukrywam, że Weronika jest wyjątkową pisarką i teraz to już w ogóle bardzo bliską memu sercu, ponieważ to pytanie pada często, ale literatura ma tę właściwość, że po prostu tworzy wyobrażeniowe światy w naszej głowie i było coś takiego w świecie, który ja sobie wyobrażałam czytając to konkretne opowiadanie Weroniki, że wiedziałam, że ja będę w stanie przełożyć je po prostu na język filmowy i też nie tylko chodzi o obrazowość, chociaż też, ale przede wszystkim o jej specyficzny język, jej specyficzną wrażliwość, taką czułość na absurd, czułość na to, jak mówią jej bohaterowie i oczywiście nie napisałam scenariusza, ale no, podążając ze swoim wyobrażeniem napisałam adaptację. I jakie właściwie z Twojej perspektywy jest to zadanie, żeby adaptować tekst? Bo ja się zawsze zastanawiam, jeśli mamy właśnie jakąś wizję już tak bardzo konkretną, jak w tym opowiadaniu w tył, w dół i w lewo, którą ja oczywiście też sobie wyobrażałam, kiedy je czytałam, to jednak na czym właściwie to dla Ciebie polegało? Na odkrojeniu rzeczy, które wydały się zbędne, czy na przetłumaczeniu tego jakby na język obrazów, które były bardziej w Twojej głowie? Opowiedz trochę o tym procesie. Opowiadanie Weroniki jest bardzo gęste, jest super literacko gęste, jest bardzo dużo struktur, metafor, można powiedzieć, że jest wręcz krzaczaste. I ten sposób pisania super działa na wyobraźnię, ono jest po prostu bogate. I teraz no, to dobrze nazwałaś, trzeba było jakoś to wszystko nawet nie przecedzić, ale po prostu wybrać obrazy, jak nie wiem, literatura proponuje mi 15, no to ja sobie myślę, a kamera będzie najbardziej kochała ten jeden i wtedy ten sposób jej pisania, to spiętrzenie bardzo pomagało, bo ja czułam, że w jakiś sposób adaptując wybieram sobie z jakiegoś wachlarza po prostu możliwości. No i też oczywiście moja własna wrażliwość i to, co ja myślałam, że opowie, a co ja myślałam, że działa tylko i wyłącznie jako literatura. Porozmawiajmy też chwilę o Czerni i Bieli, bo to jest bardzo mocny, bardzo konkretny wybór artystyczny, który widzimy w Twoim filmie. Oczywiście towarzyszą mu też bardzo specyficzny sposób realizowane zdjęcia. Ja uwielbiam ten taki moment, w którym kamera nadbiega do bohaterów niemal, żeby skrócić ten dystans. Tak. Nie ma tam żadnego Myślałam, zooma. że Paweł mnie zabije za montowanie tego momentu, a okazało się, że na maksa to zrozumiał i kupił ten pomysł, więc tak, to jest taka pieczątka nasza autorska. No. To powiedz trochę, to jest pytanie prozaiczne i może zadałaby je 5-latka, ale dlaczego ten film jest czarno-biały? Czarno-biały. Wiesz co, lubię to pytanie, ponieważ ono już padło kilka razy i nawet sobie utarłam taką odpowiedź, ponieważ decyzja głównej bohaterki jest radykalna, więc decyzje artystyczne i formalne również musiały być radykalne. I oczywiście to jest prawda, ale też no, mnóstwo czasu poświęciliśmy na dyskusję z Pawłem, czy nie robić tego filmu w kolorze. Jest bardzo dużo silnych scen właśnie w wyobraźni literackiej, jak to, że sweter, którym przykrywa matka w trumnie bohaterkę i jest czerwony i sobie myśleliśmy, jak my zrobimy ten film bez tego czerwonego swetra, bez złotego pokoju, w którym siedzi Matka Boska w finale i tak dalej. Spoiler.
ale mieliśmy tyle inspiracji właśnie jakąś polską szkołą filmową i takich moich ukochanych jak właśnie Salto, czy no po prostu czarno-białe stare filmy polskie o konkretnym klimacie, czyli też właśnie Pociąg, o którym często opowiadałam, i wydawało mi się, że ważniejsze było zbudowanie atmosfery, konkretnego klimatu i taka bezpośrednia odwaga, która jest już znakiem czytelnym, odwołuje nas do konkretnych światów, było ważniejsze niż podążanie za tym, co już mieliśmy w wyobraźni po przeczytaniu książki. Jasne, szczególnie, że to jest Twoja wizja, prawda? No, Ty mówisz o tej właśnie radykalnej bohaterce, ja też powiem o radykalnej reżyserce, która podejmuje pewną określoną decyzję i pyta nas, czy Wy chcecie w taką wizję tego właśnie świata uwierzyć. No ale porozmawiajmy też o Marii, bo to jest bardzo określony typ bohaterki. Ty nazywasz ją radykalną, ja bym też powiedziała, że ona nie pasuje właściwie do miejsca, w którym jest i chyba nigdy nie pasowała i się sama nie identyfikuje z tym światem, w który trafiła i z którego chce się po prostu wylogować, nazwijmy to tak, a nie może w pewnym sensie, bo jednak cała ta sytuacja się przeciąga. Więc chciałabym Cię zapytać o nią i o Małgorzatę Gorol, bo tak jak mówimy o tym zderzeniu wyobraźni i tego, co czytamy z rzeczywistością tego filmu, to w różny sposób też można sobie Marię wyobrazić. U Ciebie to jest właśnie Małgorzata Gorol, więc opowiedz też trochę o tym. Bardzo długo trwał casting i to taki mój wewnętrzny, ponieważ długo trwały prace scenariuszowe, ja podchodziłam do składania wniosku do Studia Munka też jakiś długi czas, pewnie za długi, i oglądałam bardzo dużo jakichś takich demówek, bardzo się interesowałam młodymi aktorkami. Można powiedzieć, że no naprawdę miałam duży przegląd i też robiłam to strasznie odpowiedzialnie i w którymś momencie pomyślałam, że no już jestem zbyt napięta i po prostu to musi być taka niesamowita dziewczyna, bo to jest mój debiut. Ona praktycznie jest na ekranie cały czas, więc my musimy mieć połączenie dusz i nie wiadomo co jeszcze. I przyszedł taki moment, że faktycznie miałam już kilka tych self-tape'ów i wszystkie były super, ale ja nie miałam takiej ostatecznej pewności i Małgorzata Gorol wypłynęła ostatecznie, ponieważ zobaczyłam klaty bodajże Wesele. I ona ma tam jeden taki jedną piorunującą scenę i wtedy sobie pomyślałam, że to jest aktorka, która ma ten rodzaj rozwibrowania, ten rodzaj osobowości, bycia na scenie i raczej nawet nie chodziło o warunki fizyczne, tylko to, że ja sobie pomyślałam, że ona może zagrać tak radykalną postać, tak osobną, w takiej niezgodzie i po prostu wtedy ją zaprosiłam. Gosia się bardzo ucieszyła, też przysłała potem swojego selfa, który potwierdził te moje intuicje, więc no, to po prostu był długi proces i taka decyzja przemyślana. Ale uderzające jest to, że po prostu to był jeden taki moment, w którym poczułaś, że okej, to jest właśnie ona, że czasami się to wie, że czasami wystarczy tych 5 sekund, żeby wiedzieć, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Na właściwym miejscu, tak. Uczę się iść za tymi impulsami. Często mamy taki wyuczony, intelektualny sposób patrzenia na to, co robimy. Potrzebna jest ta iskierka, to zaufanie sobie, że tak, i ja wiem, to jest moja wizja i im bardziej się otwieram i częściej to robię, tym lepiej to wychodzi. Po prostu trzeba ufać sobie. Jasne, super. A powiedz, czy z obsadzaniem innych postaci też tak było? Bo tutaj mamy bardzo interesujący drugi plan. Oczywiście mam na myśli wiadomo kogo, ale nie tylko jego, bo chodzi mi też o Małgorzatę Foremniak i przede wszystkim Davina Reeves, Kiarę, która jest też niesamowitą postacią. Pojawia się późno w tym filmie, ale też ma... Ale z przytupem i jeszcze bardzo jest do tego ekranowa, że tak powiem, emisyjna niesamowicie to osoba. Więc powiedz, czy to też tak było, że intuicyjnie w te strony, czy jakie były powody też ku temu, żeby tak budować ten drugi plan?
To jest podobnie jak z radykalnością decyzji o czarno-białym. Wiedziałam, że ten drugi plan nie może być, tak jak się często stosuje, stypizowany, ale musi być bardzo silny. I każda postać na drodze, scenariusz to jest bardzo prosta historia, opowieść drogi i jest złożona z konkretnych spotkań. Więc wiedziałam, że ta obsada musi w jakiś sposób, jej siła albo jej dziwność, albo sposób zaskakujący obsadzenie, albo taki po prostu wytrącający zupełnie widza z tego, co było wcześniej, no musi być bardzo silny, ponieważ cała dramaturgia filmu polega na tym, że idziemy od jednego do drugiego spotkania i na końcu mamy rozwiązanie. Więc nie mam takiego silnego punktu zwrotnego, raczej cały czas przyglądamy się wewnętrznemu procesowi bohaterki. Więc to, jak różnorodne powinny to być postaci i właśnie jak ta obsada powinna być taka, o wow, nie wierzyłam, że ten aktor może to zrobić, albo o nie wiedziałem w ogóle, że on jest aktorem. I jakby ta refleksja, oczywiście ona jest jakoś drugoplanowa, ale ta siła, jakaś taka radykalność właśnie mi przyświecała, a jednocześnie też no, bardzo długo niektórym aktorom się przyglądałam i bardzo chciałam z nimi pracować, co się na przykład tyczy, nie wiem, Eweliny Żak, czy właśnie Małgorzaty Foremniak, czy Soni Roszczuk, no jest tam Helenki Sujeckiej, z którą pracowałam już wcześniej, no bardzo wielu postaci to się tyczy i trochę taki nazbierałam swój wymarzony skład, no nie ukrywam tego. Tak, bo jest faktycznie coś w tym, co mówi, że każda scena, każde to spotkanie wybrzmiewa nie tylko dzięki Marii, ale też tym zaskakującym postaciom, z którymi ona się na swojej drodze styka. Ale muszę Cię zapytać też o jedną rzecz, taką bardziej związaną z duchem i tematyką tego filmu, bo jednak tematem jest tutaj śmierć, śmierć z wyboru. Śmierć jako właśnie radykalne odejście i pożegnanie się ze światem, z życiem, z pewną formą i oczekiwaniami też wobec bohaterki. Dużo tutaj się dzieje na tym planie. Więc chciałam Cię zapytać, jak Ty na to patrzysz? Czy faktycznie jest tak, że w kulturze, w filmie, czy nawet w popkulturze cały czas jednak temu tematowi towarzyszy jakiś tabu? Czy czujesz, że to się jakoś przełamuje? Jak Ty na to w ogóle patrzysz? Bo jakby nie było, tu jest mocny temat w samym centrum tej historii. Nie wiem, czy bym powiedziała, że to jest tabu, na pewno, ale na pewno nie jest to takie tabu, które jest związane, nie wiem, na przykład z seksualnością. Raczej to jest jakiś rodzaj peryferialności tego tematu, w sensie, że nie tyle nie rozmawiamy o nim, bo jak ten temat przyjdzie do nas, to właśnie nie rozmawiamy bardzo chętnie, ale on jest na peryferiach, czyli my go spychamy, nie chcemy o nim mówić. To jest taki literacki przykład, że właśnie kiedyś zmarły w wiejskim domu był w samym środku na stole i był kilka dni, trzeba było go modlić i pożegnać i jeszcze chyba bodajże w kaszubskim zwyczaju otwierało się okna, żeby dusza uleciała. Natomiast my z tą śmiercią się nie obchodzimy, zlecamy jej obsługę zewnętrznym podmiotom. I jakby to jest takie dla mnie bardzo ważne, że jakby śmierć jako dopełnienia życia, banał, ale jak ją wyrzucimy, to nasze życie nie jest pełne i dlatego to zawieszenie bohaterki jest takie bardzo ciekawe. No jest takie też dobrze osadzone literacko, historycznie, to jest taka Zosia z Dziadów, no po prostu jest zawieszona pomiędzy światami i każdy z nas ten stan bardzo rozumie, ponieważ w jakiś sposób się go boi. Boimy się duchów, boimy się, że odwiedzi nas jakiś duch i coś nam powie i że nas jakoś skontaktuje w nagły sposób z wiecznością, z doczesnością, z tą wielką niewiadomą, nie? Tak, że nie chcemy jednak oddać tej kontroli jakimś zewnętrznym siłom, cokolwiek by to nie miało być, a zarówno Twój film, jak i to opowiadanie nam przypominają o tym, że właściwie to nie jest tak, że to znika, tylko to gdzieś z nami zostaje, że my sami nosimy właściwie te osoby czy wydarzenia, które są już w przeszłości ze sobą. Także to jest pod tym względem naprawdę super, że właśnie o tym postanowiłaś zrobić swój film. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo będziemy miały okazję się spotkać znowu i pogadać o Twoich następnych projektach. Trzymam za nie kciuki. I cóż, dziękuję i też oczywiście powodzenia w konkursie, bo tutaj stawka jest wysoka. Fajnie, że jesteś w tym zestawieniu. Bardzo się cieszę.
Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest oczywiście już wielki sukces, że w ogóle jesteśmy w Gdyni. Zawsze marzyłam. Strasznie jest mi przykro, że nie usiądę i nie zobaczę na wielkim ekranie, tylko ciągle jesteśmy w tym internecie. No ale taki jest czas i już trzeba chyba się na to wewnętrznie zgodzić. Może będzie inaczej. Bardzo dziękuję, no i życzę wszystkim miłego seansu. Dziękujemy też bardzo za poświęcony nam czas, a poza tym pamiętaj, Martyna, to będzie bardzo do zapamiętania rok, bo jest inny niż wszystkie, więc to jest prawda. akurat zawsze po tej jasnej stronie. Dziękuję Ci jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia.